Budynek obecnej sali BHP początkowo przeznaczony był do składowania torped. Jego konstrukcja została pomyślana tak, aby zminimalizować skutki ewentualnego przypadkowego wybuchu. Jest to jeden z kilku najstarszych zachowanych obiektów na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej. Powstał w wyniku rozbudowy i modernizacji Stoczni Cesarskiej Kaiserische Werft zu Danzig, przeprowadzonej w latach 1873–90. Militarny profil produkcji stoczni wymagał budowy obiektów specjalnych, w tym magazynu torped, Torpedo Lagerhaus. Budynek został zbudowany dość nietypowo. Posiada stosunkowo grube mury ceglane i lekki dach, zaprojektowany tak, by w wyniku eksplozji nie została naruszona konstrukcja budynku, a cała siła wybuchu została skierowana w stronę najmniejszego oporu. W dolnej kondygnacji budynku znajdowały się specjalne stojaki na torpedy. Pierwszy projekt został zrealizowany w 1889 roku. Część administracyjna została dobudowana w 1902. Budynek był kilkukrotnie przebudowywany. Po zakończeniu II wojny światowej pełnił funkcje magazynowo-warsztatowe. W 1962, po tragicznym pożarze MS Konopnicka, obiekt został przeznaczony na salę konferencyjno-szkoleniową. Tutaj odbywały się szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla nowo przyjmowanych pracowników stoczni. Mieścił się tu również dział kooperacji oraz Izba Pamięci, a następnie Muzeum Zakładowe Stoczni Gdańskiej. Oprócz szkoleń odbywały się tu konferencje, spotkania partyjne i przyjmowano oficjalnych gości zwiedzających stocznię. W sierpniu 1980 roku sala BHP stała się siedzibą Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Tutaj prowadzono negocjacje z delegacją rządową, ustalano kolejne punkty porozumienia na bazie 21 postulatów. 31 sierpnia 1980 roku około godziny 16:30 w dużej sali w obecności ponad 1000 ludzi podpisano dokument porozumień gdańskich. W pierwszym okresie istnienia NSZZ Solidarność w budynku odbywały się także posiedzenia Komisji Krajowej. Ostatnie miało miejsce tuż przed stanem wojennym 11 i 12 grudnia 1981 roku. Podczas strajku okupacyjnego przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego złapanych robotników na terenie stoczni przetrzymywano w budynku sali BHP. Przed wprowadzeniem ich do środka przepędzano przez tzw. ścieżkę zdrowia. Po obaleniu komunistycznego reżimu salę BHP zwiedziło wiele znakomitych osobistości z całego świata. Obiekt był świadkiem ważnych wydarzeń politycznych, społecznych i kulturalnych. Obecnie znajduje się tu Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej, upamiętniające dawną Stoczniową Izbę Pamięci, a także Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze z 4 salami konferencyjnymi.